Heroes Hour. Gra zrobiona przez Benjamin Think on its own Hour. Jeśli przekręciłem nazwę lub powiedziałem to źle, przepraszam. Data wydania 1 marzec 2022. Pełnoprawna gra, więc można ją spokojnie pojechać. Chociaż jest według mnie dobra. Można ją kupić za 69,99, a na GG Deals można znaleźć oferty po 44, 45, coś lekko ponad 40 zł. Czy gra jest warta swojej ceny? Zobaczymy. Witam, ja jestem Geriot i witam was w kolejnym filmie na tym martwym jak cholera kanale. Postanowiłem dzisiaj opowiedzieć wam o grze, o której mówiłem w swoim przedostatnim filmie? Nie pamiętam. Zresztą jeśli go nie oglądaliście, to nie oglądajcie, nie warto na to poświęcać swojego cennego czasu. Heroes Hour jest to gra, którą myślę można spokojnie powiedzieć, że no może nie próbuje konkurować, ale wzorowała się na serii Heroesach chociażby, czy też Disciples albo King's Bounty, ale przede wszystkim myślę Heroesy. Przede wszystkim trójeczka, bo no cóż, najlepsza. I cóż, gra widać, że się mocno wzorowała, są nawet postacie, czy też jednostki, które widać, że coś poniekąd mają z Heroesów, chociażby jednostki bodajże z piekła, czy jak one się tam nazywały. I widać, że po prostu są to postacie, które bardzo mocno przypominają te z Heroesów trójki. Czy grze udało się być kolejnym klonem Heroesem trójki? No nie do końca, ale no wiecie, Heroesy 3 są tylko jedne na zawsze i najlepsze. No chyba, że mówimy o remasterze. Chuj z remasterem! No ale wracając. Heroes Hour. Jest to gra zrobiona prawdopodobnie przez jedną osobę i jest to Benjamin Think on its own Hour. Gra, która na początku, po tym jak oglądałem gameplaye i przyglądałem się generalnie temu tytułowi i też oglądałem recenzje, wrażenia u użytkownika zwanego Brodatym, byłem generalnie zainteresowany. Miałem też okazję zagrać w demo, ale w demo jakoś za długo nie zagrałem. A zatem, czy grę udało się być kolejnymi Heroesami? Jak powiedziałem, no nie do końca, ale gra ma też swoje plusy, no i nie do końca w pełni się wzoruje na Heroesach, bo mimo wszystko, że tutaj generalnie gra jest turowa, czyli tak samo budujemy zamki, werbujemy armię, budujemy ją, walczymy z innymi i tak dalej, to chociażby same walki w grze są w czasie rzeczywistym. Kiedy idziemy się z kimś naparzać, bierzemy swoją armię, bohatera i atakujemy. No i generalnie mamy widok na początku, po prawej stronie mamy armię wroga, po lewej stronie mamy swoją armię. No i możemy ją jakoś poustawiać, jednostki w zwarciu z przodu, magowie i łucznicy z tyłu, no i nasz główny bohater, który może ciskać zaklęciami, kiedy będziemy mu kazali to zrobić. Klikamy później start i walka praktycznie toczy się sama. Można oczywiście, jak mówiłem, rzucać zaklęcia, plus można też wysłać jakieś jednostki w konkretną stronę, w konkretne jednostki i tak dalej. Przez co walki tutaj są dość interesujące, a dodatkowo mamy też limity armii, która może się pojawić na mapie, no i mamy też rezerwę, która również jest, no ma swój limit, więc nie możemy całą naszą armię tutaj wsadzić. Też po prostu mapy nie są jakieś mega duże. W trailerze na Steamie możemy znaleźć informację, że jest 11 frakcji. Aktualnie na stan 28 maj 2022 aktualnie mamy już 12. Ostatnio doszła nowa frakcja, jaką jest Obłęd. Oprócz tego mamy Ład, który jest, myślę, po prostu ludźmi. Później mamy Ostoja, w której w głównej mierze znajdują się elfy. Magia, czyli coś na kształt Akademii. Rozkład, czyli nekromancja, szkielety, nieumarli i tak dalej. Ogień to oczywiście demony. Mamy Hordę, w której w skład znajdują się orkowie. Enklawa, w której znajdują się jaszczuroludzie. Lament, czyli troglodyci, hydry i tak dalej. Przypływ, jakieś takie morskie cosie. Kalnit, czyli według tego co mam napisane to są krasnoludy. Kolumny, czyli po prostu nie do końca wiem, znajdują się w tu w głównej mierze z tego co widzę tutaj ludzie, ale znajdują się tu też jednostki typu jakiś tygrys, jakiś wąż. No kolumny taka, nie wiem, kung fu motherfucka. No i sam Obłęd, który ostatnio doszedł, którym już grałem i szczerze powiedziawszy miałem lekki problem z tą frakcją. Ale o tym być może za chwilę. Nie mam zamiaru się tu wdrażać w dokładne szczegóły, bo ta seria i ten format, który myślę chcę prowadzić, ma być krótki, zwięzły i na temat. Więc po kolei. Pod względem technicznym nie zauważymy jakichś większych problemów, bugów czy coś takiego, więc pod tym względem myślę nie mogę się za bardzo przyczepić, zresztą no, nie wiem, czy miałbym się jakkolwiek przyczepić do pikselowej gry pod względem technicznym, chociaż momentami, chociaż jak klikam koniec tury, to FPS-y troszeczkę spadają, przez co
źle to momentami wygląda, a z drugiej strony w ustawieniach grafiki no nie mamy za dużo możliwości, także... Ale czy mi to jakoś szczególnie przeszkadza? Nie bardzo. Reszta gry chodzi płynnie, więc myślę, że pod tym względem nie ma problemu. Jeśli chodzi o audio, muzyka, dźwięki i tak dalej. Generalnie no sam na krzyż jest parę utworów i są, myślę, dość przyjemne, nie są wkurzające. Miło się przy nich gra, miło się przy nich walczy, ale oczywiście ja wolę to wyłączyć i włączyć własną muzykę. Pod względem gameplayu bawię się świetnie. Jako że jestem fanem ogólnie gier typu Heroesy, bawiłem się tu naprawdę dobrze, nie miałem żadnych przeciwwskazań, nie nudziłem się i myślę, że też fani Heroesów też mogą się tu świetnie bawić, chyba że aktualnie napierdalają w Songs of Conquest, który zyskuje coraz lepsze recenzje. Sam bym kupił, ale... Kurwa. Pod względem grafiki. Ludzie, to jest pikselówka. Nie wiem, co tu powiedzieć więcej. Generalnie też, jak mówiłem, jest 12, kurwa. Skup się. 12 frakcji, ale sam autor dał nam warsztat Steam, dzięki któremu możemy robić własne frakcje i na aktualny stan, z tego co pamiętam, są 24 frakcje, dzięki czemu gracze mogą tworzyć własne. W tym ostatnio widziałem frakcję polsko-litewską i główną jednostką, a raczej najpotężniejszą, jeden z wyborów jest polska husaria. Grubo! Generalnie gra jest naprawdę w porządku, bawiłem się przy niej świetnie. Nie za bardzo miałem się do czego przyczepić, oprócz tego, że czasem spadają te FPS-y, jak jest koniec tury, ale jakoś mi to wielce nie przeszkadzało, ani nie wchodziło w drogę. Całkiem niezły wybór, jeśli chodzi o jednostki, różnorodność, ze względu też na to, że każda z nich ma jakąś taką swoją unikalną mechanikę. Chociażby obłęd, najnowszy, który nie do końca mi przypadł do głosu pod tym względem, że żeby rekrutować 3., 4., 5., 6. tiery, trzeba poświęcać jednostki pierwszego tieru. A nie ma ich za dużo, przez co wyższopoziomowych jednostek jakoś dużo sobie nie mogę zrekrutować. Także... Ale zamiast tego można chociażby opętać czy skazić kopalnię i dzięki temu tworzą się akolici. Jeśli tak się nazywali, jeśli dobrze pamiętam. Gra jest naprawdę w porządku. Myślę, że te 7 dych. Czy jest wartą ceną? Trudno mi powiedzieć. Można też właśnie iść na GG Deals i stamtąd sobie ogarnąć za 4 dyszki. A dodatkowo... Cóż, oceny na Steamie są w większości pozytywne, co według mnie jest całkiem niezłym wynikiem, jak na grę, która, no cóż, jest dość świeża, jest dość nowa, no i nie było jakiejś wielkiej zapowiedzi tej gry, bo nie jest to prawdopodobnie pierwszy twór tego człowieka. I z tego co widać na Steamie, to prawdopodobnie tak, a przynajmniej to jest pierwsza jego gra wydana na Steamie. Generalnie też raz po raz grałem w nią na streamach. Serdecznie zapraszam na mojego Twitcha I Just Play Casual. Jakoś się muszę reklamować, więc przepraszam za to. I myślę, że osoby, które chociażby są fanami Heroesów, również będą mogły się tu dobrze bawić. Także serdecznie polecam. Zapomniałem też dodać prawdopodobnie jedną z najważniejszych rzeczy, czyli granie z innymi graczami. I nie ma niestety jako tako multi, tylko są gorące krzesła do 2, 3, 4 graczy, ale zawsze jest opcja Steam Remote Play, więc zawsze można się po prostu do kogoś podłączyć i w taki sposób grać. Czy autor planuje multiplayer? Nie mam bladego pojęcia, ale miejmy nadzieję, że tak.